Przez najbliższe 10 minut podejmiesz około 20 decyzji. Większość z nich wydarzy się automatycznie, a co ciekawe, będziesz przekonany, że to była wolna wola. Witamy w Archiwum Emocji. Jeśli to Twój pierwszy Sunset Talks, rozgość się. Jeśli kolejny, to wiesz, że tu nie ma kadzidełek, coachingu z Instagrama, ani toksycznego. Wystarczy zmienić mindset. Dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego nasze życie przypomina automat do pinballa, który dostał zwarcia. A my jesteśmy tylko tą małą, metalową kuleczką, którą emocje rzucają o ściany. Z entuzjazmem godnym lepszej sprawy i kompetencjami trzylatka parkującego tyłem. Ludzie myślą, że decydują, a tak naprawdę tylko reagują na powiadomienia. Właśnie, większość naszych emocji działa jak aplikacja w tle. Nie widzimy ich, ale bateria leci. A wieczorem dziwimy się, skąd takie zmęczenie. A to dlatego, że nie żyjemy swoim życiem tylko stanami emocjonalnymi. Nasze życie emocjonalne to nie jest subtelna opera w La Scali. To chaos. Rano euforia, bo kawa wyszła idealnie. Sekundy później furia nienawiści, bo jakiś dzban w BMW uznał, że kierunkowskaz to opcja. Potem chwila dumy, bo w końcu podlałeś rośliny. Gratuluję, babo. Twoje poczucie sukcesu jest równie sztuczne, co te liście plastikowej rośliny, którą też podlałaś. No właśnie, rozczarowanie, wstyd i kryzys, a to wszystko jeszcze przed drugim śniadaniem. Zróbmy szybki test szczerości. Pomyśl o swoich ostatnich genialnych pomysłach. Czy to te podjęte w spokoju były sukcesem? Czy może te, które wpadły Ci do głowy, gdy scrollowałeś Instagrama, zagryzając stres krakersami nad zlewem, czując jak Twoje tętno dobija do 130, bo ktoś odpisał Ci OK bez kropki nienawiści. Decyzje pod wpływem emocji są jak szybki skrót przez chaos. W danej chwili wydają się genialne. Rano budzisz się z myślą, co ja zrobiłem. A, to często są takie decyzje podejmowane po ciemku. Mieliśmy już na ten temat odcinek. I teraz uwaga, bo to ważne. To wszystko nie jest nasza wina. To nie znaczy, że jesteśmy impulsywni, słabi albo niedojrzali. To dzieje się, gdy mózg nie ma fizycznie czasu na myślenie. Żyjemy w trybie bodziec, emocja, reakcja. Bodziec, emocja, reakcja. To jest cykl, który nas wykańcza. Ludzie myślą, że są logiczni, a potem kupują 10. parę butów, bo poczuli smutek przez 5 sekund, albo piszą do byłej, bo piosenka w radiu była romantyczna. Jinx ma rację. Nie podejmujemy decyzji. My je desperacko racjonalizujemy po fakcie. Kupiłam to, bo była promocja. Nie, kupiłaś to, bo twój mózg szukał dopaminy, jak ktoś, kto nie spał od tygodnia. Zgodziłem się na ten dodatkowy projekt, bo chcę się rozwijać. Nie, zgodziłeś się, bo bałeś się szefa i twoje tętno nie pozwoliło ci powiedzieć nie. Nasz mózg to przeglądarka z 47 otwartymi kartami. Na jednej gra muzyczka, której się nie da wyłączyć, na drugiej wyskakują reklamy naszych lęków z dzieciństwa, a na trzeciej ktoś właśnie napisał nam komentarz pod postem. I w tym całym burdelu staram się decydować o przyszłości mojej kariery albo związku. Powodzenia! Rozwiązanie jest tak banalne, że połowa z Was wyłączy ten film teraz, bo szukacie magicznej pigułki. Ale jej nie ma. Przedstawię Wam w zamian 15-minutowy projekt. Tylko 15 minut? Ja tyle poświęcam na planowanie, którą nogą wyjść z kuwety. Ludziom trudno wytrzymać kwadrans bez patrzenia w to świecące pudełko w kieszeni. Nie sugeruję, że to będzie łatwe 15 minut. Spotkanie z własnym mózgiem. Zaplanuj to jak spotkanie z prezesem. Nie odwołuj go, bo coś wyskoczyło. Jak to ma wyglądać w praktyce? Po pierwsze, zrób eksperyment. Na 15 minut zamknij drzwi przed światem. Telefon też idzie spać. I nie w trybie samolotowym. Sprawdź, jak wygląda chwila bez powiadomień i bez presji bycia na bieżąco. Świat przeżyje 15 minut bez twojego lajka. Po drugie, odejdź od komputera. Twój komputer to miejsce, gdzie uczucia się mnożą. Każde powiadomienie to mały, emocjonalny granat. Odejdź. Wyjdź na zewnątrz, jeśli możesz. Pochodź po domu. Popatrz przez okno, jak bohater niezależnego filmu, który nie wie, co zrobi z życiem. Po trzecie, zaakceptuj ciszę. Kami,
Ludzie boją się ciszy. Słychać tam wszystkie błędy, które próbowaliśmy zagłuszyć podcastami. To prawda, na początku będzie niewygodnie. Mój mózg na przykład zaczął wyrzucać losowe śmieci. Przypomniał mi, co głupiego powiedziałam w 2009 roku. Ale po 5 czy 7 minutach zaczyna się proces porządkowania. To, co wydawało się pilne, traci moc, a to, co było oczywiste, nagle zyskuje alternatywę. Wtedy przestajesz reagować i zaczynasz wybierać. Świat jest pełen ludzi, którzy bardzo chętnie pomyślą za ciebie. Im głośniej krzyczą, tym bardziej brzmi to jak prawda. Powiedzą ci, jak masz żyć, na kogo masz się obrazić, na kogo głosować i co kupić, żeby odzyskać kontrolę. Jak ten kaznodzieja z odpowiedzią na wszystko. Gotowe życie w pakiecie, bez czytania regulaminu. Bo kiedy jesteś zmęczony i przebodźcowany, najlepiej sprzedać ci nie produkt, tylko pewność. I zanim ktoś powie, Kamila, przecież to ty mówisz ludziom, co mają robić. Jasne, ale jest różnica. Ja nie chcę myśleć za ciebie. Chcę, żebyś przez chwilę pomyślał sam. Bo inteligencja emocjonalna nie polega na słuchaniu najgłośniejszego głosu. Polega na tym, że w końcu słyszysz swój. Bycie niewolnikiem cudzych pomysłów jest wygodne. Cisza wymaga odwagi. I tu wchodzi smaczek dla fanów z działu. Co? Dlaczego najlepsze pomysły wpadają ci do głowy pod prysznicem? Albo kiedy prowadzisz auto na trasie, którą znasz na pamięć? Albo kiedy patrzysz w ścianę przez pół godziny. Tak, bo wtedy twój mózg wchodzi w tak zwaną sieć aktywności spoczynkowej. To tryb, w którym mózg nie jest zajęty robieniem, więc zaczyna łączyć. To tryb serwisowy. Nuda nie jest błędem w systemie. Nuda to moment, w którym twój mózg w końcu może odetchnąć i zrobić defragmentację dysku. Jeśli każdą wolną chwilę, w kolejce po kawę, w windzie, w kibelku, zapychasz scrollowaniem TikToka, to twój mózg nigdy nie wchodzi w tryb serwisowy. Jedziesz na zatarciu. Twoje decyzje są podejmowane przez przegrzany procesor, a potem zdziwienie, że życie cię męczy. Podsumujmy. Inteligencja emocjonalna to nie jest bycie lodowatym robotem bez uczuć. To nie jest też bycie oświeconym joginem. To jest po prostu planowanie przestrzeni, w której twoje emocje nie trzymają cię za gardło. 15 minut, jedna wyspa spokoju. Twoje emocje to tylko informacje, ale informacja bez analizy to tylko hałas. No, pogadała, pojęczała, a teraz niech idzie nakarmić swoje koty. Albo siebie. Byle nie krakersami nad zlewem. Miej odrobinę godności. Dbajcie o swoje mózgi. To jedyna rzecz, której nie da się wymienić na nowszy model. Jeszcze. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Jeśli ten odcinek sprawił, że chociaż przez sekundę poczułeś się nieswojo, misja wykonana. Za tydzień wracamy bez filtra, z lekkim chaosem i prawdopodobnie z kolejną porcją pogardy od Jinxa. A, nie zapomnij, chociaż na chwilę, wyłączyć tego cholernego telefonu. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się za tydzień przy zachodzie słońca.